stolica regionu Brakna. Dzisiaj stąd wyjeżdżamy i będziemy się kierować na wschód trasą, drogą nadziei, czyli La Route de l'Espoir. Dzisiaj jedziemy do Tamchek. Zobaczymy, co tam nas czeka. Krajobraz przy drodze nadziei, Route de l'Espoir, jest zróżnicowany. Trochę pustyni, trochę sawanny. No, ponieważ teraz w Senegalu jest pora deszczowa, także i tutaj czasem trochę popada i stąd te piaski pustynne się nieco zazieleniły. Pojawiło się trochę trawy i korzystają z tego kozy, jak widzicie. Pasą się i sobie podjadają tą trawkę. Na drodze nadziei znajduje się kilka mniejszych lub większych miasteczek. Oto jedno z nich to Szegar. Spójrzcie, jak pada. Myśmy ostrzegali od wielu miesięcy o porze deszczowej w Afryce. To mało kto nam wierzył. A teraz taka ulewa. Jesteśmy w mieście Kifa na wschodzie Mauretanii. To trzecie największe miasto w kraju. Wczoraj nie udało nam się dojechać do Tamseket, no mamy nadzieję, że dziś dojedziemy do Tamseket i spędzimy tam noc, a jutro zwiedzimy cudowne stanowisko archeologiczne Oudagost. Przestało padać, więc zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby sfotografować okolice. Dominuje tutaj krajobraz sawanny. Jak widać, rosną tu akacje senegalskie z kolcami. To obok baobabu, jak już wiecie, najpopularniejsze drzewo w całej Afryce i z jej żywicy produkuje się gumę arabską. Przy okazji po deszczu pojawiły się tutaj mokradła, rozlewiska takie, więc jadąc tu Mustangiem mieliśmy trochę stres, żeby nie ugrzęznąć w piasku, ale udało się, jak widzicie. Zajechaliśmy do Tamcheket. Zostawiamy samochód na stacji benzynowej Star i udamy się pick-upem do domu, ponieważ tu nie ma hoteli, będziemy spać u człowieka w domu, a jutro pojedziemy na cudowną wycieczkę zwiedzić stanowisko archeologiczne Oudagost. Przy okazji spójrzcie na niebo, widać drogę mleczną, ponieważ tu nie ma żadnych zanieczyszczeń światłem. Nie ma tu dużych miast i w takich miejscach można dostrzec gwiazdy, tak jak to było setki lat temu w Europie. No i teraz ciekawe jest to, że widać tę drogę mleczną, chociaż niedawno padało, ale się trochę rozchmurzyło. Wybraliśmy się dziś na wycieczkę do Oudagost. Niestety znowu padało, no i ciężko się jedzie tutaj nawet samochodem terenowym. Zobaczcie, tutaj terenówka marki Toyota ugrzęzła po osie. Tam jest nasza Toyota, którą jedziemy. Odległość, jaka dzieli Tamcheket od Oudagost, nie jest duża, około 50 km, no ale nie ma tu dróg asfaltowych, jest tylko pustynia. Taki krajobraz, jak widzicie, po deszczu ten piasek zamienia się w błoto, no i bywa zdradliwy dla kierowcy. Zatrzymaliśmy się na chwilę w wiosce Naudasz. Otaczają pustynia oraz skały w odcieniu brązu i czerni, a domy, jakie tu można spotkać, są zbudowane z banko. Zobaczcie sami. Zajechaliśmy do Oudagost. To cudowne stanowisko archeologiczne, które pokazuje, jak wyglądało dawne berberyjskie imperium.
Najstarsze ślady archeolodzy znaleźli tu z VII wieku naszej ery. Natomiast szczyt świetności tego miejsca przypadał na IX-X wiek naszej ery. Miasto leżało na południowym krańcu szlaków karawanowych i dlatego kwitł tutaj handel. Miasto to się pojawia w licznych wczesnych manuskryptach arabskich. Wspomina o nim między 890 a 889 a 890 roku słynny arabski geograf Al-Jakubi. Co ciekawe, w 962 roku Audagost podbiło Augam, sudańskie królestwo. O sile i potędze tego państwa z tamtych czasów pokazuje to, że dysponowało armią 100 000 kawalerii wielbłądziej. Także no, to robi wrażenie, zważywszy, że dzisiaj w XXI wieku jest to totalne odludzie. Tu jest jedna wioska, którą widzieliście przed chwilą. Poza tym mało kto tu zagląda, nawet turyści tu nie bywają. Pod koniec X wieku, bądź na początku wieku XI, Audagost zostało podbite przez Imperium Gany, o którym wam opowiadaliśmy wcześniej. Stało się jego częścią. Natomiast już w połowie XII wieku miasto to było w upadku, tak? A do początku XV wieku zostało całkowicie opuszczone. Stanowisko archeologiczne Audagost jest wpisane na listę informacyjną Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pamiętacie ten samochód, który ugrzązł w mokrym piasku? Prawdopodobnie dziś rano albo wczoraj, gdy padało. Nasz kierowca próbuje go teraz wyciągnąć, ale niestety zerwała się linia. No teraz próbują drugi raz. Nie jest to ładne. O, znowu pękła niestety. Wyobrażacie sobie, żeśmy tu jechali naszym Mustangiem? Dzisiaj postanowiliśmy trochę pozwiedzać Tamfeket. Tutaj też można spotkać domy zbudowane z banko. Zobaczcie sami. Jesteśmy u metalisty w Kifie i zaraz metalista będzie spawał naszą prawą przednią felgę. Dalej mamy problemy z felgą. Choć facet wczoraj ją pospawał, dalej schodzi z niej powietrze. Zobaczcie sami. Krajobraz przy drodze Nadziei na wschód od Kify jest bardzo malowniczy. Jak już wiecie, jest tu zielono niczym w Europie, ale w niektórych miejscach można spotkać takie malownicze, skaliste wzgórza, jak te tutaj. Teraz jesteśmy jakieś 65 km na wschód od Kify, no i zatrzymaliśmy się, żeby zrobić parę zdjęć. Nawet przychodził tu pasterz ze swoim stadem wielbłądów i tak nam się tu, słuchajcie, spodobało, że postanowiliśmy, że wrócimy tu i zrobimy niewielki trekking.
Słuchajcie, Małgosia przed chwilą odkryła skorpiona. Pierwszy raz widziałem w życiu skorpiona. W naturze skorpiony są jadowite. No nie są tak bardzo groźne, przede wszystkim nie są agresywne, jak się ich nie zaczepia, ale no, było to wstrząsające, ale nim zdążyłem go nagrać, facet tu, oficer żandarmerii, no, zmiażdżył go buciorem wojskowym, więc zostało z niego tyle. Zobaczcie. Musicie uwierzyć na słowo, tu w piasku. Metalista z Kify spieprzył swoją robotę i problem powraca. Jesteśmy na drodze teraz z takiego Tintando, słuchajcie, Uyun al-Atrus, no i zaczęło szybko schodzić powietrze z opony, a że to tutaj jest pustynia, nie ma za dużej urbanizacji, no i nie jest to opona run flat, no to nic nie można było zrobić i już dojechaliśmy do posterunku żandarmerii na feldze obleczonej paskiem rozgrzanej gumy. No i słuchajcie, prawdopodobnie będziemy musieli kupić nową felgę. Na Wakwucie oczywiście takiej jak my mamy nie znajdzie się tu, więc będzie to felga stalowa. No i musimy tu czekać, tu są bardzo słabe hotele, tu są takie rudery, że nie dają prześcieradeł, nie mówiąc już o ręcznikach, a człowiek jest taki spocony, bo jest wilgotność po deszczach. Jest tu bardzo ciężko. Zdjęcia i atrakcje super, ale te trudy podróży są tu rekordowe, jeśli chodzi o nasze dotychczasowe wojaże. Podążamy dalej drogą nadziei na wschód Mauretanii. Dzisiaj znajdujemy się w Timbakha, mieście położonym już prawie na wschodnim krańcu La Route de l'Espoir. No i jest tu bardzo ciężko, nie ma tu żadnych hoteli, ale za to jest dużo domów zbudowanych z banko. Zobaczcie sami, dlatego dzisiaj postanowiliśmy je troszkę pozwiedzać i sfotografować. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę Hiluxem. Kierowca jedzie bardzo powoli, bardzo jest tu niewygodnie, trzęsie tu niesamowicie. Po drodze mijaliśmy tradycyjne wioski z domami z banku, ale nie mieliśmy ich czasu nawet sfotografować, dlatego że kierowca jedzie tak strasznie wolno. Natomiast krajobraz jest tu bardzo ładny, jest bardzo zielono, jak w Europie, a po deszczach się szczególnie zazieleniło. No, udało nam się przynajmniej sfotografować wielbłąd. I tak oto zajechaliśmy do celu naszej podróży, czyli do stanowiska archeologicznego Kumbi Saleh. To miejsce jest na liście informacyjnej Światowego Dziedzictwa UNESCO i uważa się je za byłą stolicę Imperium Gany. Imperium Gany, tak jak wam już wspominałem wcześniej, no jego terytorium nie pokrywa się z obecną współczesną Ganą, tak? Tylko znajdowało się ono na terenie dzisiejszego północnego Senegalu, północnego Mali oraz południowo-wschodniej, czy ogólnie południowej Mauretanii. Archeolodzy natknęli się na ślady miasta starożytnego Kumbi Saleh w 1914 roku. Prowadzono tutaj wykopaliska i badania, no i ustalono, że miejsce to było zamieszkane między V a XIV wiekiem naszej ery, natomiast w VII wieku stało się częścią Imperium Gany właśnie. Czasy jego największej świetności to
okolice XI wieku naszej ery. Wtedy miasto liczyło sobie 30 000 mieszkańców. Był tu pałac królewski oraz, słuchajcie, aż 12 meczetów. Całkiem sporo jak na populację 30 000, chociaż na tamte czasy było to jedno z największych miast w całej Afryce. Niestety do czasów współczesnych nie zostało wiele, tylko kamienie. Jest to miejsce no, dużo gorzej zachowane niż Audagos, w którym byliśmy z tydzień temu. Natomiast można sobie wyobrazić jego strategiczne położenie w przeszłości na tych tutaj wzgórzach, które są położone trochę wyżej niż równina. Tam na wprost przed wami znajdują się ruiny jednego z meczetów. Z kolei po prawej stronie, spójrzcie w dali, jest współczesne miasto Kumbisalek. Nie jest ono wcale takie małe. Wraz z okolicznymi wioskami cała gmina Kumbisalek, jej populacja przekracza 10 000 osób. Okazało się, że w Kumbisalek są jednak dwa dobrze zachowane budynki. Jeden z nich, ten przed wami, to jeden z tych 12 meczetów. Zobaczcie. A obok znajdują się fundamenty innego budynku. Niestety reszta no to tylko już kubki kamieni. Poruszamy się dalej na wschód drogą nadziei, czyli La Route de l'Espoir. No i tu prawdziwe ekstremum nas czy trafiliśmy na prawdziwe ekstremum? Tak, to główna droga M3, która zamieniła się w rzekę, a deszcz zaczął spadać dopiero niedawno. No, będziemy starać się to ominąć tym tu piaskiem. Udało się, słuchajcie, przejechaliśmy, jesteśmy już na asfalcie. Zaparowało mi przednią szybę. Późno w nocy zajechaliśmy do hotelu w miejscowości Annama, zwaną również Nemom, stolicy regionu Hot Shargi. No i tutaj znajduje się koniec drogi nadziei, La Route de l'Espoir. Wiecie, że mieliśmy problemy po drodze, ale nie o wszystkich wam powiedzieliśmy. Złapaliśmy dwie kolejne gumy, cała prawa strona, czyli prawa przednia i prawa tylna opona. Prawa tylna była jeszcze ranflatem, więc zajechaliśmy bez problemu, natomiast prawa przednia ma niby niewielkie uszkodzenie. No i teraz tak, no będziemy musieli zamówić te opony z Nawakfutu i przysłać je tu wraz z amortyzatorem, o ile ta paczka z FedExu opóźniona przyjdzie. No i postaramy się za parę dni wymienić obie opony, amortyzator wraz z śrubami i z mocowaniem i będziemy mogli ruszyć w drogę powrotną. Na razie możemy się pochwalić tym, że cały dystans ponad 1100 km La Route de l'Espoir przebyliśmy naszym Mustangiem, chociaż jak wiecie, no nie było lekko, problemów mieliśmy tu co niemiara i to nie tylko z samochodem, bo warunki, w jakich nieraz nocujemy, no są tragiczne. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę Toyotą Hilux znowu i jedziemy do Walaty. Droga prowadzi przez pustynię, nie ma tu oczywiście asfaltu, więc naszym Mustangiem byśmy nie przyjechali. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby pokazać wam, jak żyją nomadzi. Nomadzi, ludzie pustyni, którzy przemieszczają się. Ich dobytkiem jest haima, czyli ten oto namiot, który widzicie, i podstawowe przedmioty gospodarstwa domowego. I oni nie mieszkają na stałe w jednym miejscu, czyli na przykład tu, tylko co jakiś czas przemieszczają się na nowe miejsce, dlatego są zwani właśnie nomadami. Pakują po prostu swój dobytek i przewożą go w inne miejsce za pomocą wielbłąda tutaj i
prowizoryczna kuchnia, a tam wypoczywają pod chaimą i tu druga chaima. Chaimy są bardzo popularne. Słuchajcie, jeszcze w latach 70. to większość społeczeństwa maurytańskiego mieszkała w chaimach, ale jak wiecie, z uwagi na dużą urbanizację Nawakfutu, ta populacja nomadów, ludzi mieszkających w chaimach znacząco się zmniejszyła w ostatnich kilku dekadach. Zobaczcie, to jest lokalna poduszka, nomadna poduszka, tak, z koźlej skóry. Race pewnie się na to oburzą. Bo tutaj siodło na wielbłąda, przedmiot ważny, jeśli się jest nomadem, no bo często trzeba się przemieszczać. Pamiętacie te wszystkie termitiery w Senegalu? To także tu w Mauretanii można spotkać termitiery, ale zaskoczyło mnie, że występują one również na pustyni. Zobaczcie sami, jakie przedsiębiorcze są te mrówki czy termity. Urządziły sobie tutaj małą fortecę pośrodku pustyni i takich domków termitów jest tu całkiem sporo. Zajechaliśmy szczęśliwie do Walaty. Kierowca jechał dość sprawnie, szybko, to jest dobry kierowca. Nie tak jak ten pierdoła z Kumbisalech. No, ale nie mówiłem wam, rozchorowałem się. Kąsają mnie tu robaki, Małgosię zresztą też, nazywają się one końskie ognie. Później rosną takie pęcherze, bąble, później robią się rany. I żarcie podają tu okropne, paskudne, warunki sanitarne też gdzieniegdzie są tragiczne, czy były przynajmniej tragiczne. Toaleta była taka, że dziura w ziemi, nie? No i się rozchorowałem, miałem dreszcze, gorączkę. No dziś już się czuję lepiej, to pojechaliśmy, także cieszę się bardzo, że się udało tu zajechać. Choć Małgosia z kolei dziś się źle czuje, może ją zaraziłem. No ale od jutra luną deszcze i będą padać przez 4-5 dni. A to miejsce jest naprawdę cudowne. Teraz druga część. Walata to jest ksar. Co to jest ksar? Ksar w dialekcie Arabów z Półwyspu Arabskiego, bądź inaczej mówiąc z krajów Zatoki Perskiej, to kasr. Kasr znaczy zamek. Ksar w Afryce Północnej, tej arabskiej, tak, znaczy tyle co ufortyfikowana wioska, tak. Takie są właśnie ksary i jest to element architektoniczny charakterystyczny Berberom, bo tu na terenie Afryki Północnej ten lud berberyjski przeplata się z Arabami. On częściowo się już zarabizował, w większości, prawie w całości przyjął islam, no ale jakoś tam jest odrębny etnicznie. Pamiętacie w ogóle kościoły warowne, albo inaczej ufortyfikowane kościoły w Rumunii? Tak, to był element charakterystyczny architektury w Transylwanii, w Rumunii.
Natomiast ksary są popularne w krajach Afryki Północnej, w szczególności w Maroku, ale również w Tunezji, Algierii, gdzie będziemy w przyszłym roku, no i również w Mauretanii, gdzie jesteśmy teraz. Tu są aż 4 ksary wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jako jeden wpis, ale w 4 różnych miejscach. To Singeti, Ładan, Tifit i właśnie Walata. 2 pozostałe z tych 4 zwiedzimy jeszcze wkrótce, niebawem. Natomiast Tifit chyba się nie uda, bo tam problem jest z dojazdem. Nie ma tam dobrej drogi. Na razie będziemy podziwiać pierwszy z tych 4 ksarów, czyli Walata. Tak wygląda jej krajobraz. Abu Ishaq al-Turten przybył tu w 1324 roku. To poeta i plastyk z Andaluzji, czyli dzisiejszej południowej Hiszpanii, ale wówczas krainy geograficznej, tak, będącej pod władaniem mauryjskim. No więc ów artysta przybył tu na zlecenie króla malijskiego, żeby udekorować jego pałac. No i tak się spodobały jego zrobienia tutaj mieszkańcom, że zaczęto je stosować również do innych domostw. I to jest ten element, który wyróżnia Walatę od Tifit, Singeti i Ładan. Tak, czyli pięknie zdobione fasady w okolicy głównych drzwi wejściowych. No zobaczcie, jest tu biała sztukateria i około 7 geometrycznych symboli. Domy buduje się z kamienia, ale w połączeniu z banko. Przy czym banko jest to określenie z języka Wolof, a po arabsku mówi się na to tin. No i domy te nabierają jedynego w swoim, no są jedyne w swoim rodzaju, tak? Mają taki czerwonawy odcień może nazwijmy to odcieniem ochry, który przypomina nieco domy, jakie zobaczycie w Marrakeszu. Tam też mają prawie wszystkie domy ten specyficzny czerwonawy odcień. Teraz trochę o historii. Walata została założona w 1240 roku przez ludzi z plemienia Soninke wywodzących się z Imperium Gany, którego stolica była, jak już wiecie, w Kumbi Saleh. W XIV wieku przejęło ono rolę południowego krańca, jakby to powiedzieć, miasta na południowym krańcu szlaków karawanowych przez Saharę po Audagost. W tym samym wieku stało się częścią Imperium Mali. Z kolei już w XV wieku straciło rolę miasta tranzytowego, a miasto pełniące rolę dworca południowego tych szlaków karawanowych przejęło słynne Timbuktu. Teraz troszkę o urbanizacji. Jak wiecie, Nawakrzut ma bardzo szybką urbanizację. W 60 roku mieszkał tam 1000 osób, dziś 1,5 miliona. Natomiast Walatę zamieszkiwało w średniowieczu 3000 osób, dzisiaj też 3000. Spójrzcie, jesteśmy na terenie
przychodni i szpitala w Łałacie. I nawet tutaj widzimy tę tradycyjną ornamentykę zdobiącą drzwi wejściowe. Spójrzcie, jak ładnie. Także chorzy mogą tutaj leczyć się, dobrzeć w estetycznym otoczeniu. Przed Wami zabytkowe więzienie wybudowane przez francuskich kolonialistów, no ponoć pod koniec XVIII wieku, ale brakuje ścisłych informacji, faktografii na ten temat, więc to jest tylko taki niepewny szczał, że okolice 1780 roku, kiedy to więzienie Francuzi wybudowali. Co ciekawe, tutaj był więziony pierwszy prezydent Mauretanii po zamachu stanu. Zamachy stanu jeszcze się tu zdarzały kilkukrotnie. Łałatta może poszczycić się pięknym meczetem. Spójrzcie sami, jest on jedyny w swoim rodzaju, zbudowany z kamienia i banko i w kolorze czerwieni, w kolorze ochry. Jest naprawdę piękny. Niestety nasz szofer nie uszanował naszego życzenia i nie przyjechał tu w trakcie Magic Hour, tylko nas poszedł maszerować na wzgórze, gdzie leży to więzienie, co widzieliście przed chwilą. No i jak zajechaliśmy, no to już słońce skryło się za wzgórzem, a że meczet leży w dolinie, no niby kolory już nie są te, nie udało się zrobić dobrego zdjęcia. Wielka szkoda, bo meczet jest naprawdę piękny, chociaż jest w tej chwili w remoncie. No szofer okazał się niewłaściwym człowiekiem, nie uszanował nas. Oto miski, w których się trzyma mleko, symbol Annamy albo Nemy, miasta, w którym spędziliśmy ostatnie kilka dni. No dzisiaj jedziemy tu na ostatnią ucieczkę przed obraniem drogi powrotnej La Route de l'Espoir w kierunku na Waxou. Jak widzicie, i w Nemie nie brakuje domów z banko. Zobaczcie, ten z drugiej strony jest już częściowo dotknięty, czy w dużej mierze dotknięty erozją pod deszczem. Ludzie go opuścili. Natomiast te tu są dość ładnie utrzymane. Ludzie tu mieszkają, o czym świadczą motocykle. Before the motorcycle, it was the only transportation way here. Jesteśmy w miejscowości Ałej nad Razat, a dokładnie w korycie rzeki okresowej Ładi. Ponieważ wczoraj wieczór trochę padało, no, z okolicznych wzgórz, których jest tu całkiem sporo, no, popłynęło trochę wody. Ale tym, co wyróżnia to miejsce, nie jest woda ani wady samo w sobie, ale te kamienie. Zobaczcie, jakie wielkie kamienie, jakie mają krawędzie proste. I z tych kamieni pobiera się budulec do budowy tutejszych domów, ponieważ łatwo się je ciosa, dzieli na mniejsze kamienie. Zobaczcie okoliczne domy, wszystkie kamienne. Jest też niewielka oaza palmowa i pasą się kozy. Pamiętajcie, kozy są mądrzejsze niż myślicie. Wyczytaliśmy o tym, będąc w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w centrum ptaków drapieżnych, chociaż kozy z ptakami drapieżnymi nie mają wiele wspólnego. Zaszliśmy do jednego tradycyjnego domu i za kamiennym murkiem znajduje się tu niewielki ogródek z palmami, ale rośnie tu także chociażby mięta. Bardzo ładnie pachnie i gospodarze nas zaraz poczęstują tradycyjną arabską herbatą, oczywiście z cukrem i właśnie z miętą. Przypuszczalnie rosną tu także jakieś warzywa, widziałem tu gdzieś dynie.
To są dynie czy cukinie, little. Nie znam się na ogrodnictwie za bardzo. Zaczęło padać, a ciemne, burzowe chmury na wschodzie sugerują, że zaraz naprawdę lunie. Dlatego herbatkę miętową pijemy w samochodzie. Przy okazji pani domu zapytała, czy zna kogoś, kto by mógł jej wykopać studnię. A jak wiecie, my wspieramy różne projekty charytatywne, więc postaramy się jej pomóc. Będziemy aktualizować.